Cześć Wam, z tej strony Rafał Barans, szukając przygody.pl i dzisiaj mam dla Was nowy odcinek. Zapraszam. Dzisiaj, jak zawsze, udało mi się wyjechać z domu, wyrwałem się na chwilę. Jestem akurat w restauracji Limotakna. To jest restauracja położona bardzo wysoko w górach, nad Dumaguete, nad Walencją. Jest to restauracja, z której zejście jest bezpośrednio do Caçaroro Falls. Jeżeli ktoś z Was był parę lat temu na Filipinach i odwiedzał ten wodospad, najprawdopodobniej tej restauracji jeszcze nie widział, bo ona jest świeżo wbudowana. Ona ma chyba niecały rok na dzień dzisiejszy. To bardzo fajne miejsce z mega widokiem. To jest taki jakby budynek czteropiętrowy, gdzie można sobie po prostu wychodzić wyżej i wyżej, wyżej i obserwować widok. Jest widok na cały Dumaguete, na okoliczne góry, no na taką przepaść jakby z lewej strony, z prawej strony, tam gdzie się dokładnie schodzi do Caçaroro Falls. No ale dzisiaj nie będzie o tej restauracji, zresztą tą restaurację już widzieliście w kilku poprzednich odcinkach. Planowałem dzisiaj dostać się w całkowicie inne miejsce, gdzie akurat będę w stanie zrobić takie fajne timelapsy z widokiem na całe Dumaguete. Niestety to miejsce jest zamknięte całkowicie, brama jest zablokowana, nie można tam wjechać. Co prawda nawet nie chciałem tam iść do restauracji, chciałem po prostu się tam dostać, żeby przed całą restauracją zrobić fajne zdjęcia i coś dla Was nagrać, tam sobie siąść, odpocząć. No ale się nie udało, tam jest zamknięte, więc pojechałem jeszcze wyżej w góry. To jest w sumie 5 minut drogi od tamtej restauracji. No i jestem w Limotakna. Dzisiaj jest 10 maja, a co za tym idzie, wczoraj miałem urodziny. Moja żona zrobiła mi najlepszy prezent, jaki tak naprawdę mogłem oczekiwać, ponieważ, słuchajcie, zrobiła mi niespodziankę i kupiła mi nowe GoPro 8 Black. Tak więc od dzisiaj nie mogłem siedzieć w domu, musiałem się wyrwać na chwilę i pojechałem właśnie w góry, żeby to GoPro przetestować. To jest dla mnie całkowita nowość, ponieważ ostatnie GoPro, które miałem, to była wersja 4.0. To GoPro zostało skradzione na Sykichorze, no i od tamtego czasu już po prostu nie kupowałem tego, no bo było dużo innych wydatków związanych z dzieckiem, z domem, z mieszkaniem, z biznesami, więc zawsze te pieniądze gdzie indziej leciały, no nie byłem sobie w stanie na to pozwolić, żeby tak sobie po prostu kupić nowe GoPro. No ona zrobiła dla mnie tą niesamowitą niespodziankę i mi to GoPro kupiła. Więc od dzisiaj też w moich vlogach będziecie widzieć nowe ujęcia, pewnie jakieś fajne slow motion, bo tam już można nieźle poszaleć z tym ilością klatek na sekundę. No i teraz w ogóle pokażę Wam drogę, jak dojechałem tutaj z GoPro. I'm a prisoner of this hill, searching for a way to get back up again. I'm killing for a thrill, I'm killing for a way back to Elysia. All the lights are dimming thin, the secret's almost out, the fires are fizzling. The jury's out and the fall is coming. And you should hear me now, that all familiar sound when you face the sitting ground, 'cause the only way is down. And I'm just high enough to see it from above, but it always comes back round when the only way is down. The only way is down. The only way is down.
tak jak sami pewnie zauważyliście, jest różnica. No mi się to mega podoba, bo będą całkowicie nowe ujęcia. W końcu będę mógł sobie pojeździć na rowerze górskim, przemontować GoPro na klatce piersiowej, nagrać fajne zjazdy, coś bardziej extreme, pobawić się z tym. No będzie naprawdę dużo bardziej aktywnie i ciekawiej na tych filmikach, więc na pewno to Wam też się spodoba. A jeżeli mówimy o rowerach górskich i tego typu aktywnościach sportowych, no mam dla Was akurat złą informację, bo 2 dni temu dowiedzieliśmy się, że władze filipińskie na Negros Oriental, czyli w tej miejscowości w Dumaguete i na połowie wyspy, ogłosiły, że jest zakaz pływania, wycieczek górskich, biegania, joggingu i też jazdy na rowerach górskich. I w ogóle jazdy na rowerach, co jest w ogóle, no nie wiem, trochę abstrakcją w tym wszystkim, ponieważ jak wiecie, w Azji, na Filipinach, no wszyscy jeżdżą na motorach, więc ja za bardzo nie widzę tej różnicy pomiędzy jazdą rowerem górskim, a jazdą na motorze. No tak naprawdę na motorze mogą wsiąść 3-4 osoby, bo tak Filipińczycy jeżdżą, a na rowerze górskim jedną, więc ten dystans jest i tak zachowany. Z tego to też pamiętam, to bodajże w Polsce też pewnego czasu, chyba tydzień temu czy 2 tygodnie temu był taki zakaz. Zresztą napiszcie w komentarzach, co o tym w ogóle myślicie. Czy to jest w ogóle sens blokowania tego typu aktywności? Czy jest jakiś powód do tego, żeby coś takiego blokować? Mam też dla Was jedną inną niespodziankę. A mianowicie, jak pewnie wiecie, od 2 tygodni zbieramy pieniądze na Patronite, żeby rozwinąć tego bloga. Mamy już kilku patronajtów, za co im serdecznie dziękujemy. Zebrała się też jakaś już sumka pieniędzy, bodajże chyba 250 zł. I te pieniądze, to już od razu mogę Wam powiedzieć, zostaną przeznaczone na kamerzystę. Tak jak wspominałem w tym projekcie, zależy mi na tym, żeby nagrywać dla Was ciekawsze filmiki. Czyli na przykład, jeżeli będę chciał nagrać jakiś filmik o czymś tam, to dla mnie dużo łatwiej jest, jeżeli ja pójdę z kamerzystą, że on będzie trzymał tą kamerę, on się nauczy, ja go nauczę w zasadzie, jak nagrywać, jakie ujęcia mnie interesują i będzie to na pewno dla Was dużo ciekawsze. Takie chodzenie z kamerą w ręce, na patyku albo ustawianie jej w miejscach, gdzie są miejscami publicznymi, to graniczy z cudem. Po prostu to jest niewygodne, to dla Was jest nieprzyjemne, to jest takie, no słabe. Ja staram się na tym kanale nagrywać naprawdę bardzo fajne filmiki, fajne ujęcia. Jeżeli coś mi się nie podoba, to po prostu to nie wrzucam tego. I było też kilka takich filmików, które nagrałem i po prostu powiedziałem, że nie opublikuję. Na przykład do dnia dzisiejszego zastanawiam się, czy publikować filmik z naszego takiego jakby dnia, jak spędzamy cały dzień. Od momentu jak wstajemy do momentu jak idziemy spać. Nagraliśmy to kilka dni temu z Christine. Obecnie jestem w fazie montażu tego. Powiem Wam, że brakuje mi trochę ujęć. Kurde, żałuję, że akurat tego GoPro nie miałem kilka dni wcześniej, bo pewnie bym to nagrał troszeczkę inaczej. Możliwe, że zrobię to tak, że po prostu zmontuję ten materiał, dogram jeszcze jakieś inne ujęcia z GoPro, zrobię tego więcej, zrobię, żeby to było ciekawsze, no i wtedy to opublikuję. No. I ostatnia nowość, która będzie na kanale, to słuchajcie, filmiki będą miały tłumaczenia na język angielski. Już to się zaczęło dziać. Rozmawiałem z kilkoma osobami, kilka też dostałem takich ciekawych e-maili i też nawet od Patronite'ów dostałem informację, że oni są w związkach z Filipinkami. No więc jeżeli oni oglądają razem ten filmik i bawi ich to, chcą sobie razem to oglądnąć, to przeważnie mąż musi to tłumaczyć żonie. Więc lepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli będą to napisy angielskie. Obiecuję, że te pieniądze z Patronite'u tak samo pójdą na to, bo też chcę kogoś zatrudnić, ktoś, kto będzie po prostu robił te napisy. W tym momencie mi jedna osoba pomaga, możliwe, że będzie to kilka osób, ponieważ jest dużo filmików do przetłumaczenia. Na kanale obecnie jest ponad 100 filmików, a chyba tylko 15, może 20 ma pełne tłumaczenie angielskie i polskie, więc to też się tworzy teraz i mam nadzieję, że każdy filmik, który będzie wychodził, będzie już prosto z napisami, że będziecie się mogli też tym cieszyć i będziecie mogli też udostępniać swoim znajomym Filipińczykom, którzy akurat może zainteresują się kanałem, może zobaczą swoje okolice. No ogólnie będzie dużo bardziej ciekawie. My tutaj gadu i fajnie jest, kawka się robi, ale zobaczcie, co jest tutaj. Ustawiłem GoPro na timelapsa, to będzie pierwszy timelapse tego GoPro nowego. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Teraz pewnie widzicie akurat duży kontrast, więc nie widzicie, ale tam się chmury w tle ruszają, więc GoPro tak robi teraz akurat timelapsa co 10 sekund, który właśnie będzie teraz. No jak to bywa przy tego typu produkcjach, wy właśnie zobaczyliście tego timelapsa, mam nadzieję, że się spodobał. Ja tego timelapsa dopiero zobaczę za kilka godzin, jak wrócę do domu i zacznę edytować filmik. W jednym z ostatnich filmików też pokazałem Wam, że kupiłem mango, które będą pokazane w kolejnym filmiku odnośnie owoców i warzyw filipińskich.
ale okazało się, że no, jak zacząłem rozmawiać, to zacząłem szukać wszystkich informacji na temat mango, to na Filipinach występuje ich około 6 albo 7 rodzajów. Ja niestety jestem w stanie w tym momencie dostać tylko 3 rodzaje, więc żeby nagrać ten filmik, będę musiał niestety trochę jeszcze poczekać, ale będzie warto, na pewno. Ale nie ma tego złego, bo słuchajcie, zaczął się sezon na duriany. O durianie pewnie na pewno będzie dużo osób chciało usłyszeć, bo to jest szczególny owoc, najbardziej śmierdzący owoc na całym chyba świecie, przynajmniej tak jest uznawany i też bardzo niebezpieczny, o czym pewnie mało osób wie. No ale tak czy inaczej, duriany już są w sprzedaży, są paczkowane albo są całe do kupienia i to będę chciał zrobić, ale też od razu będę chciał pojechać na farmę durianów, bo Christine rodzina ma kilka drzewek, więc zobaczycie jak te duriany rosną, jak to drzewa wyglądają i będzie fajny odcinek połączony w całość. Co też mogę Wam wspomnieć, bo to jest akurat ciekawostka z rejonu Negros Oriental, to fakt, że w dniu dzisiejszym przyszły do nas specjalne komunikaty. O, coś tu lata. Przyszły do nas specjalne komunikaty o tym, że w dniu dzisiejszym ma być odnotowane 42 stopnie w cieniu w Negros Oriental. Nie będzie to dokładnie w Dumaguete, nie jest podany dokładny obszar tego, ale teraz te ostatnie kilka dni jest po prostu, słuchajcie, tak gorąco, że aż strach na ten rower wjeżdża. Dobrze może, że jest zabroniony, bo pewnie znając moje po prostu podejście do tematu, to dzisiaj jak dostałem nowe GoPro, to pewnie pierwsze co bym zrobił rano, to po prostu ubrał się w sprzęt rowerowy i pojechał po prostu w góry, żeby nagrywać jakieś zjazdy. Może dobrze, że to się nie udało zrobić, no bo tak jak mówię, dzisiaj jest po prostu mega gorąco. Christine z Emilią siedzi praktycznie cały dzień w klimatyzowanym pomieszczeniu, no po prostu aż strach wychodzić na zewnątrz. Trzeba się dobrze nawadniać. No i tak życie wygląda na Filipinach. Ja się już zbieram z Lima Tacna, ale to jeszcze nie koniec odcinka. Zapraszam Was na wycieczkę po Dumaguete. Potestujemy sobie GoPro, zobaczymy jak działa slow motion i ile ludzi jest na mieście, bo przecież jest okres kwarantanny, więc ludzie nie powinni wychodzić na zewnątrz. Ale jest niedziela, więc pewnie wszyscy są na zakupach. Zobaczmy jak wygląda centrum Dumaguete. A, dobra, słuchajcie, zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Bo przecież dzisiaj jest 10 maja, a 10 maja na Filipinach to jest Dzień Mamy. No tak tutaj jest. Więc rozmawiałem rano z Emilią, jak się nią zajmowałem i powiedziała mi, słuchaj tata, jedź na market i kup mamie jakieś kwiatki, nie ode mnie. Więc tak też by wypadało. Więc zabieram Was na market jeszcze po drodze i tam już wejdę sobie z GoPro, więc przynajmniej będę mógł sobie jakoś fajnie pochodzić i kupimy jakieś kwiatki dla mamusi.
Jak już widzicie, ja wróciłem do domu, Christine dostała kwiatki, więc jest zadowolona, Emilia jest zadowolona, bo dała mamie prezent. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję za wasze wszystkie komentarze. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je pod filmikiem, a ja chętnie na nie odpowiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was.